Wielkanocna Kinder Niespodzianka, czyli jajeczko akrylowe, a w środku jakieś słodziaki. W sumie prosta sprawa, do tej pory podziwiałam cudze prace, ale sobie myślę, czemu nie, może także coś zrobię. Jak się wkręciłam, to od razu wyszły mi 2 jajeczka. Pierwsze z dziurką, a w środku króliczek. Słodziutki, malutki, gipsowy. A w następnym filmie będzie jajko stojące, czyli takie. Choć chyba nie ma to większego znaczenia, ponieważ środek można zrobić i w takim jajku. Dół jajka trzeba czymś wypchać i ja użyję jajka styropianowego. Pół jajka do tego filmu i pół do następnego. Mój switaśny zajączek będzie siedział w gniazdku. Takie gniazdka po 4 można kupić w naszym sklepie, czyli w sklepie Inspirello. Gniazdko jest brązowe, a ja potrzebuję białe, nie ma problemu, wystarczy przemalować. Wiodącym kolorem pracy jest różowo-lukierkowy i muszę ten kolor dodać w kilku miejscach, aby praca wyglądała spójnie. Cały różowy zając byłby chyba dość psychodeliczny, więc pomalowałam mu na różowo tylko środki uszu. Jeszcze przemaluję na różowo troszkę maleńkich jajeczek i przechodzę do tego, co tygrysy lubią najbardziej. Foremki Primy, czyli luksus i jakość w świecie deku. W mojej pracy najłatwiej byłoby użyć tego typu paski. Ale kto mówi, że ma być łatwo? Pokażę Wam, jak się u mnie sprawdzą takie ornamenty. Każdy z nich występuje w opcji prawej i lewej. Dzięki temu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy stworzyć piękne i symetryczne prace. Glinka super lekka, po prostu napycham. Nie robię tego byle jak, bardzo się staram, aby glinka nie wyłaziła poza ornament. Lepiej, jeżeli będzie glinki za mało, niż gdy będzie wyłaziła. Taki zestawik wkładam do zamrażalnika przynajmniej na pół godziny. Sklejam razem gniazdko, trochę sizalu, kawałek tiulu i kawałek jajeczka. To ma pełnić rodzaj podkładki pod zajączka, żeby siedział trochę wyżej i nie chował mi się w gniazdku. Wszystko sklejam obficie klejem na gorąco. Gniazdko przykleiłam do jajka, ale mówiąc szczerze, trzymało się średnio. Więc wzięłam szpilki i przy ich pomocy naprawdę solidnie przytwierdziłam gniazdko do jajka. A na koniec gotową ozdobę wklejam do akrylu. Jajko zamykam i biegnę do mojej zamrażarki zobaczyć, co tam u wycisków słychać. Należy pamiętać, że wycisk zamrożony jest tylko zamrożony, a nie wyschnięty. W tej chwili jest sztywny i bez problemu nawet bardzo skomplikowane wzory można wyjąć z foremki. Takie zamrożone cudo bardzo wygodnie się przycina nożyczkami. Ale po kilku minutach, gdy wyciski nabiorą temperatury powietrza, wracają do swojej pierwotnej formy. Czyli są mięciutkie i giętkie, dokładnie takie jak przed włożeniem do zamrażalnika. I to jest naprawdę super, bo takie mięciutkie bez problemu możemy doformować do każdej powierzchni, do której chcemy je przykleić. Co prawda glinka super lekka, nawet po wyschnięciu pozostaje sprężysta, ale dużo łatwiej dopasować ją do powierzchni, gdy jest jeszcze nie wyschnięta. A kształty wycisków z Primy są po prostu genialne. Żeby praca szła mi szybko, od razu wypełniłam całą foremkę i włożyłam do zamrażalnika. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że te wzory do siebie średnio pasują, ale na jajku w ogóle tego nie widać. Niby różne kwiatki, a współgrają ze sobą znakomicie. Dół jajeczka na różowo, czyli te same kolory, których używałam przy malowaniu jajeczek. Na akrylu farba akrylowa siada bez problemu, a zresztą jak wyschnie, to wszystko pochlapie. I nawet jeżeli malowanie nie jest idealne, to nie będzie tego widać. Jeszcze u góry dokleję delikatną kokardkę i moja wielkanocna Kinder Niespodzianka prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w tym filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Ja się trochę wkręciłam w tą Kinder Niespodziankę, więc jak wspomniałam, od razu zrobiłam 2 jajeczka. Jeżeli Wam też się podobają, to widzimy się w następnym filmie.